4 marca roku pańskiego 2025. Ja znowu w Ashford Hospital. Wizyta u pielęgniarki nowotworowej, kontrolna. Będą też sprawdzać, jak to moja infekcja. No i zapewne będzie decyzja, co z moją chemioterapią. Kto chce do Tesco? Jest w Anglii ruch lewostronny, więc trzeba uważać. Hello. Hi, darling. How are you, darling? Still alive? I don't want change. Perfect. All the one I hear from you. No. Ja już po wizycie. Myślałem, że się spotkam z pielęgniarką nowotworową, ale spotkałem się z lekarką z Pakistanu. Zbadała mój palec. Miałem pobieraną krew, ciśnienie, puls, natlenienie i chyba tyle. Pani doktor stwierdziła, że mój stan się znacząco poprawił, infekcja znika i zaproponowała kontynuowanie chemioterapii. Więc w najbliższy piątek, 7 marca 2025, będę miał moją drugą chemioterapię. No, nie jestem tym faktem zachwycony, o czym wielokrotnie już mówiłem, no ale trzeba, tak, no. Oczywiście mogę w każdej chwili odmówić, no ale jak to się skończy, to niczym dobrym. Raczej nie mogę liczyć na cud. Problem jest taki, że nie mam jak to zawieźć, a ja sam nie mogę jechać samochodem. Znaczy tam dam radę dojechać, nie dam rady wrócić, to jest nierealne. Mimo że mam taką dosyć fajną furę. Rozwiązanie w Wielkiej Brytanii na to jest transport medyczny. Dostałem namiary, muszę tam zadzwonić, umówić się. Jeśli pani albo pan z recepcji stwierdzi, że ten transport jest mi niezbędny, no to oni mi ten transport wyślą. Moja żona jest menadżerem, team liderem, przepraszam, nie menadżerem, team liderem w care home, czyli w takim domu, gdzie żyją ludzie wymagający całodobowej opieki. I ona bardzo często załatwia ten transport. No i już wiem, że on działa tak sobie. To znaczy muszę powiedzieć tym ludziom, że jestem zabukowany, czyli muszę tam być pół godziny wcześniej. Chemioterapię mam na godzinę 9 rano. Jak będę sobie ten transport załatwiał, muszę powiedzieć 8:30. Chemioterapia będzie trwała 8 godzin. Dokładnie tak samo jak ta pierwsza, ze względu na moją reakcję alergiczną. Nie mogą mi jej podawać szybciej. Ale lekarka mi powiedziała, że mam się naprawdę cieszyć, mam być naprawdę zadowolony, bo są takie dramatyczne przypadki, że oni nie są w stanie ludziom podać chemioterapii, bo oni ją tak bardzo źle znoszą. Jak nie są w stanie podać chemioterapii, nie są w stanie podać tych środków, no to również nic dobrego z tego nie będzie. Rozmawiałem też z panią doktor na temat mojego nowotworu. Mówi, no dobrze się czuję, nic mi nie dolega. Tak faktycznie moim problemem jest ta chemioterapia. Ona mi w życiu przeszkadza, a nie sam nowotwór. No i kobieta mi powiedziała, że takie przypadki się zdarzają, to wcale nie jest takie rzadkie, że ludzie potrafią chodzić z nowotworem i nie czują nic, ani boli, ani szczypie, ani swędzi. Faktycznie jakieś tam objawy pojawiają się dopiero w momencie, jak już jest za późno jakikolwiek ratunek. No i jestem w tej grupie, aczkolwiek udało się wykryć ten nowotwór dużo wcześniej. No i ponoć to jest normalne, ponoć to tak się zdarza, że nowotwór nie zostanie wykryty w biopsji, a zostanie wykryty w płynie.
z tej biopsji. Dobrze mówię? No, tak było w moim przypadku. Odciągnięto płyn z opłucnej. Po raz kolejny mówię, nie ma czegoś takiego jak płyn w płucu, jest płyn w opłucnej. Tak to się fachowo nazywa. No ale w samej biopsji, w miejscu, gdzie się tam wkłuwano i pobierano, no to już tego nowotworu nie znaleziono. Pani doktor twierdzi, że tak się zdarza. O, nie jest to norma, ale takie sytuacje się zdarzają. No cóż, no. Mam dwie opcje. Albo wierzyć medycynie, albo czerpać wiedzę z TikToka. No raczej będę szedł za medycyną. Tutaj jest zbyt duża stawka, aby sobie tak eksperymentować i igrać z własnym życiem. Nie chcę tego robić. No mam jeszcze 3 dni, aby się mentalnie przygotować. Czy też 2. No. Jeszcze nie wiem, kiedy będę to publikował. No i kurczę, no boję się, no. Aczkolwiek z tego, co ludzie pisali w komentarzach pod moimi filmami, nie mam tak najgorzej. Po raz kolejny pozdrawiam panią, która miała wlewkę robioną przez 22 godziny. Nie mam pojęcia, kobiety, jak dałaś radę. Ja bym nie dał. Zdecydowanie nie. No, mówiłem też lekarce o tym, że przestałem się golić, bo nie rośnie mi nic na buzi. Kobieta powiedziała, że to też normalne, że jak skończą chemioterapię, to zaczną mi włosy rosnąć tu i tam. Też jej wierzę, no bo co innego mam robić. No to trzymajcie kciuki, no. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jak się poczuję trochę lepiej po tej chemii, no to oczywiście zdam relację. Już mam nadzieję, że już będzie ta chemioterapia jednak, tak, bo odwleka się to odwleka, no nic dobrego z takiego odwlekania nie będzie. Idę zdjąć plasterek i zrobić coś pożytecznego. Muszę dokrętkę zrobić, mimo że się z wami już pożegnałem, ale uważam, że to jest informacja dosyć ważna i istotna. Mianowicie, nie wiem jak w Polsce, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, jeśli jestem w takiej sytuacji, jakiej ja jestem, to znaczy mam chemioterapię, do szpitala jest dosyć kawałek, nie mam się tam jak dostać, to mogę sobie zamówić bezpłatny transport. No i to też zrobiłem. Rozmawiałem w tej sprawie z lekarką na miejscu w szpitalu. Później rozmawiałem z pielęgniarką. Pielęgniarka mnie wysłała do recepcji. Tam dostałem informację, z kim się muszę skontaktować, jak ten system działa, jak on wygląda. Powiedziano mi, żebym zamówił minimum 30 minut wcześniej przejazd. To znaczy, jeśli mam chemioterapię na godzinę 9, to żebym tam powiedział, że mam na 8:30. Bo z tym to dosyć różnie bywa. Czasami są opóźnienia, nieprzewidziane okoliczności, no i tak dalej. Rozmawiałem z panią przez telefon, zapytała mnie, jak z moim systemem immunologicznym. Powiedziałem, że kiepsko, no bo jestem już po pierwszej chemioterapii przed drugą, więc pani zaoferowała mi przejazd samemu. To znaczy nikt prócz mnie i kierowcy nie będzie w pojeździe. No super sprawa. Odbiorą mnie, przywiozą również do domu. Być może będę potrzebował wózka inwalidzkiego, nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale pani też powiedziała, że taką opcję zaznaczy, abym nie musiał z tego korzystać. No i co, no kurczę, dobrze to wygląda, chociaż z tej strony, no. Dam wam znać, jak to funkcjonuje, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji korzystania z czegoś takiego, ani użytkowania. Mam też nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiał. Będzie dobrze.